Cześć! Ostatnio poznaliśmy układ viewportu 3D Maxa, podstawy edycji obiektów takie jak wybór, przesuwanie, obracanie czy skalowanie, a także kilka przydatnych skrótów. Dzisiaj skupimy się na panelu kontrolnym, zwanym też panelem sterowania, oraz dowiecie się, czym są modyfikatory. Zaczynajmy! Zacznijmy od zmiany wielkości panelu kontrolnego. Domyślnie Max otworzy to menu jako jedną kolumnę. Jednak podczas pracy taki układ nie jest zbyt wygodny. Proponuję rozszerzyć ten panel poprzez złapanie jego krawędzi i przesunięcie w taki sposób, by pojawiły się 2 lub nawet 3 kolumny. Osobiście preferuję pracę z 3 kolumnami. Ułatwia mi to dostęp do większości parametrów edycyjnych. Dla przypomnienia, powiększamy sobie widok perspektywiczny przy pomocy skrótu Alt-W. Przejdźmy teraz do panelu kontrolnego, w którym nad plusem i zakładką Geometria z menu rozwijalnego Standard Primitives wybieramy obiekt, który chcemy umieścić na scenie. Wybierzmy Plane'a, czyli płaszczyznę. Po wybraniu typu obiektu w oknie Name and Color możemy wybrać kolor wyświetlania tworzonego elementu i nadać mu nazwę, ale to dopiero gdy obiekt będzie już stworzony. Zakładka Creation Method pozwala wybrać opcję stworzenia prostokąta, rectangle i kwadratu square. Keyboard Entry to zakładka, w której możemy wpisać położenie na scenie tworzonego plane'a oraz jego wymiary początkowe, w przypadku prostokąta długość i szerokość, a gdy tworzymy kwadrat, tylko długość. Gdy klikniemy przycisk Create, stworzymy plane'a i ustawimy go automatycznie w wybranym przez nas miejscu. Innym sposobem stworzenia obiektu jest naciśnięcie lewego przycisku myszy na scenie. W tym miejscu powstanie jeden z narożników plane'a. Trzymając go wciśniętego i poruszając myszką, ustalamy kształt i wymiary płaszczyzny. Teraz puszczamy przycisk i gotowe. Zauważ, że kursor pozostał w formie krzyża, czyli kolejne kliknięcie spowoduje dodanie kolejnego plane'a. Aby wyjść z tego trybu, wystarczy na pustym polu sceny kliknąć prawym przyciskiem myszy. Jeżeli wymiary stworzonego właśnie obiektu nie są dokładnie takie, jakich potrzebowaliśmy, możemy je zmienić na kilka sposobów. Teraz zmieńmy je w zakładce Parametry. Ustawiamy długość i szerokość, ilość podziałów, segmentów, długości oraz szerokości. Render Multipairs to parametry zmieniające geometrię, ale tylko podczas renderowania obiektu. Poszczególne obiekty możemy teraz sklonować. Jednym ze sposobów jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obiekcie i z menu wybieramy opcję Clone. Pojawi nam się kolejne menu pozwalające nam wybrać, czy klon ma być niezależną kopią, instancją zależną od obiektu klonowanego albo jego referencją. Możemy także nazwać nazwę klonowi. Max domyślnie dodaje kolejną liczbę do nazwy klonowanego obiektu. Po kliknięciu OK na scenie pojawia się nam klon. Może być niewidoczny, gdyż pojawi się dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajduje się obiekt klonowany. Po wybraniu W, czyli przejściu w tryb poruszania się, możemy przesunąć nasz obiekt. Innym sposobem, znacznie szybszym i wygodniejszym, jest wykorzystanie trybów poruszania, obracania lub skalowania. Gdy mamy wybrany obiekt i jesteśmy w trybie np. poruszania, przesuwając plane'a z wciśniętym Shiftem sklonujemy go. Zwróć uwagę, że w okienku opcji klonowania pojawiło się nowe pole wyboru, to ilość kopii. Domyślna wartość to 1. Jeżeli wybierzemy inną wartość, obiekt zostanie sklonowany dokładnie taką ilość razy. Będąc w trybie obrotu lub skalowania i obracając obiekt lub skalując go z wciśniętym Shiftem dokonamy klonowania, podobnie jak w trybie ruchu. Zwróć uwagę, że gdy obiekt przestanie być aktywny i wybierzemy go ponownie, zakładki dotyczące parametrów tego obiektu przestaną być widoczne. Ale nie wpadajmy w panikę. Możemy je dalej zmienić, przechodząc do zakładki Modify. Gdy wybierzemy obiekt, zakładka wypełni się różnymi parametrami. Pierwsze okienko to pole nazwy. Możemy nazwać nasz element, zaraz obok możemy wybrać kolor.
Kolejne rozwijane menu to lista dostępnych modyfikatorów. Jak widzisz, jest ich bardzo dużo. Zajmiemy się nimi dokładnie w kolejnych odcinkach. Poniżej znajdziesz skróty do modyfikatorów. Domyślnie jest ich tylko kilka i nie zawsze są to skróty, z których korzystamy najczęściej. Możesz zmodyfikować ich ilość, dodać lub usunąć poszczególne modyfikatory lub wybrać preset dopasowany do konkretnego rodzaju pracy, jaką wykonujesz. Służy do tego przycisk konfiguracji. Wybierzmy ilość przycisków, niech będzie 8. Z listy po lewej stronie wybieramy modyfikator, do którego chcemy mieć skrót i przeciągamy go na odpowiedni przycisk. Na początek wybieram modyfikatory. Edit Poly, FFD 4x4x4, Noise, Shell, Symmetry, Turbo Smooth, Xform oraz UVW Map. Nadaję nazwę naszemu zestawowi modyfikatorów. Niech będzie Mody 3D Maniaka. Klikam Save i gotowe. Poniżej przycisków ze skrótami znajduje się okno z listą modyfikatorów przypisanych do wybranego obiektu. Na razie jest tam tylko nazwa Plane, ale zaraz to zmienimy. Pod listą modyfikatorów znajdziesz przycisk Pin Stack, pomocny przy zachowaniu pozycji w stosie modyfikatorów. Przycisk umożliwiający podgląd sumy działań wszystkich modyfikatorów. Przycisk Make Unique odłączający obiekt od instancji lub referencji. Staje się on aktywny, gdy wybierzemy obiekt, który jest instancją lub referencją. Jak widzisz, w tym przypadku nazwa Plane wyświetla się jako pogrubiona. Pola poniżej to parametry wybranego modyfikatora. Na razie są tutaj parametry Plane'a. Żeby móc wpływać na coś więcej niż tylko wymiary czy ilość segmentów, musimy zamienić go w obiekt edytowalny. Możemy to zrobić dodając modyfikator Edit Poly lub klikając prawym przyciskiem na obiekcie albo nazwie Plane i wybierając Editable Poly. Oba te modyfikatory trochę różnią się od siebie. Zajmiemy się Edit Poly. Pierwsza zakładka to wybór trybu edycji. Modelowanie, animacja. Na razie zostawmy modelowanie. Kolejna zakładka to Selection. Tutaj wybierzemy, jakie elementy obiektu będziemy modyfikować. Masz do wyboru vertexy, edge, borders, polygons i elementy. Zmiany dokonujemy poprzez wybór odpowiedniej ikonki albo przy pomocy klawiszy 1, 2, 3, 4, 5 lub wybierając odpowiednią nazwę z rozwijalnego menu na liście modyfikatorów. Dodam jeszcze dwa plane'y. Zauważ, że w trybie wyboru skrót Q wybieramy kliknięciem poszczególne plane'y, ale jeśli wybierzemy któryś z trybów selekcji, wybór ograniczymy tylko do elementów wybranego obiektu. Czyli na przykład wybieram vertexy tylko w zaznaczonym plane'ie. Zwróć uwagę, że poszczególne okna zmieniają się w zależności od wybranej selekcji. Zajmiemy się tym dokładnie, gdy zaczniemy modelować. Ale teraz zatrzymajmy się na chwilę przy pivocie. Można powiedzieć, że pivot jest wizualizacją środka obrotu obiektu, a także manipulatorem służącym do przesuwania, obracania czy skalowania. Położenie pivota nie jest stałe i można je zmienić, by dopasować do własnych potrzeb. W zakładce Hierarchy Pivot dokonujemy jego modyfikacji. Po wybraniu Affect Pivot Only przejdziemy w tryb edycji pivota. Manipulator zmienił się i w tej chwili możesz zmieniać jego położenie. Załóżmy, że chciałbym obrócić tą płaszczyznę dokładnie wokół krawędzi. Zatem muszę umieścić pivot właśnie na tej krawędzi. Aby to sobie ułatwić, przy pomocy skrótu S lub wyboru ikony włączam narzędzie Snap, czyli przyciąganie. Prawym przyciskiem myszy wywołuję menu, w którym wybieram, do których części będzie następowało przyciąganie.
Zwykle wybieram maksymalnie 2 rodzaje obiektów, choć czasem nawet to może tworzyć bałagan i uniemożliwić kontrolę. W tym przypadku wybieram werteksy, czyli punkty, i zamykam okno. Zauważ, że teraz werteksy przyciągają pivot, ułatwiając ustawienie go dokładnie na nich. Po wyłączeniu opcji Affect Pivot Only znajduje się on już w wybranym miejscu. Oczywiście można ustawić go także poza obiektem. Aby wycentrować ponownie pivot w środku ciężkości obiektu, ponownie wybieramy przycisk Affect Pivot Only i klikamy Center to the Object. Ciekawym elementem jest Working Pivot. To pivot, który gdy będzie włączony, będzie wspólny dla wielu obiektów. Po wywołaniu go przyciskiem Edit Working Pivot domyślnie ustawi się w pozycji 000, czyli na środku naszej sceny. Możemy go przesuwać i ustawić tam, gdzie będzie potrzebny. Po zatwierdzeniu pozycji program automatycznie przejdzie w tryb używania Working Pivot. Zobaczcie, co się teraz stanie. Gdy spróbuję obrócić płaszczyzny, obie będą miały ten sam środek obrotu. Aby wyjść z trybu pracy z Working Pivot, odznaczam przycisk Use. Kolejne zakładki panelu kontrolnego będziemy poznawać stopniowo, gdy zaczniemy rysować modele. Wróćmy jeszcze do edycji Plane'a. Teraz zacznie się prawdziwe modelowanie. Wybieram Selection, Vertex. Zauważ, że teraz mogę zmienić nie tylko wymiary płaszczyzny, ale także jej kształt. Gdy modyfikuję edge, jedno kliknięcie wybiera jeden edge, a 2 szybkie zaznaczają całą krawędź, nawet jeśli nie jest to linia prosta. Wciśnięcie Shift i jednoczesne poruszenie krawędzią lub edge'em spowoduje jego wyciągnięcie i dodanie geometrii. Podobnie będzie działał wybór Border. Wyciągnięcie z Shift działa także z obrotem i skalowaniem. Dla przypomnienia, aby dodać jakieś obiekty, np. werteksy do zaznaczenia, trzymam Ctrl, a żeby odjąć klawisz Alt. Przyciskiem G włączam i wyłączam widoczność siatki. Poćwiczcie sobie edytowanie takich prostych elementów. Pamiętajcie o skrótach. Link do pobrania tej listy znajdziesz pod moim filmikiem. Takie proste ćwiczenia pozwolą Wam oswoić się z poruszaniem kamerą, manipulowaniem obiektami oraz stosowaniem skrótów, co jest naprawdę bardzo ważne, gdy chcecie pracować szybko i wydajnie. W kolejnym odcinku omówimy dokładnie sposoby edycji poszczególnych elementów. Poznamy 2 nowe modyfikatory i może przy okazji coś uda nam się narysować. To był 3D Maniak. Do usłyszenia.